Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia! Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu i kolejna rozmowa Nowego Ładu, a dziś będziemy rozmawiać na temat zagrożeń dla Polski ze strony rosyjskich dronów, które coraz częściej przekraczają naszą wschodnią granicę, a na ten temat będę rozmawiał z ekspertem do spraw właśnie bezzałogowców i dronów bojowych, panem Tomaszem Darmolińskim, prezesem Fundacji Żelazny. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Odnośnie do remisji. Zacznijmy w takim razie od tego, co tak naprawdę się wydarzyło, jakiego typu bezzałogowce przekraczały naszą granicę, czego Rosjanie użyli w celu tych działań prowadzonych przeciwko Polsce, jeżeli już możemy o tym mówić. Mamy do czynienia z trendem przekraczania granicy przez różnego rodzaju bezzałogowce. Na dzień dzisiejszy ze zdjęć publikowanych w internecie można stwierdzić, że są to drony, które służą do przesaturowywania obrony powietrznej z strony ukraińskiej, czy tak zwane drony Wawiki Gerbery. Te drony mają funkcjonalność, które pozwalają mi za pomocą nawigacji satelitarnej określać swoją pozycję, w związku z czym można domniemywać, że to, co wydarzyło się na terenie naszego kraju, nie jest raczej celowym działaniem niż działaniem, które byłoby spowodowane tym, że te drony się zagubiły czy zerwały ze smyczy. Oczywiście nie można mieć pewności 100%, że tak to działa i powiedzenie, że tak, to jest takie działanie, byłoby tutaj nie na miejscu. Natomiast faktem jest taki, że są to drony na szczęście na dzień dzisiejszy, które służą do przesatorowywania obrony powietrznej. Jedyne niebezpieczeństwo jest takie, że te drony z doniesień, które płyną do nas z frontu i od strony ukraińskiej, też są wyposażane już w ładunki bojowe, co może poskutkować tym, że oprócz systemów autodestrukcji będziemy mieli w pewnym momencie do czynienia z dronami uzbrojonymi. I to chyba jest takim największym zagrożeniem na dzień dzisiejszy. W takim razie, mówiąc wprost, o jakim zagrożeniu możemy mówić? Czy rzeczywiście nasza wschodnia granica, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też życie mieszkańców wschodniej Polski jest w tym momencie już w jakiś sposób zagrożone, biorąc pod uwagę tą coraz większą aktywność rosyjskich dronów, przynajmniej na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni w porównaniu do tego dłuższego okresu kilku lat, od 2022 roku, kiedy Rosjanie zaczęli działania bojowe przeciwko Ukrainie? Są na to trochę z innej strony. Mamy tak naprawdę nasilenie incydentów w ciągu ostatnich 3 tygodni. Natomiast ilość dronów, która jest wystrzeliwana przez stronę Federacji Rosyjskiej, my mamy do czynienia z jednym z największych ataków, jaki było od początku wojny. Tylko że każdy atak w tej chwili wykonywany przez Federację Rosyjską jest większy od poprzedniego. W związku z czym należy się spodziewać tego, że liczba incydentów będzie rosła. Ale stosunkowo biorąc pod uwagę, za chwileczkę będziemy mieli 4. rok wojny, jesteśmy w 3. roku wojny. To jest chyba bodajże 5. czy 5. incydent, nie licząc tego, który wleciał i wyleciał w ostatnim czasie, który jest w ciągu ostatnich 3 lat. W związku z czym ta liczba incydentów procentowo i statystycznie jest znikoma. Czy mówimy o zagrożeniu? Tak, mówimy o zagrożeniu. Czy mówimy o tym, że Federacja Rosyjska w ten sposób sobie chce przetestować nasze systemy? Można domniemać, że jest to możliwe, tym bardziej, że mamy doniesienia, że nasza obrona przeciwlotnicza obserwowała obiekt, który wleciał i wyleciał od strony ukraińskiej. Mamy doniesienia, i to jest też potwierdzone, że drony typu Szachet
posiadają tak zwane zdalne sterowanie i są kierowane za pomocą odpowiednich narzędzi, co powoduje, że można sobie domniemywać, że odpowiednio przygotowany dron atakowe są w posiadaniu Federacji Rosyjskiej i to nie są tylko i wyłącznie szachedy, ale mógł wlecieć i wylecieć z naszej przestrzeni powietrznej. Więc mamy do czynienia z zagrożeniem. Każde tego typu wtargnięcie jest potencjalnie dla osób w strefie przygranicznej. Także no, tutaj nie ma jakby co do tego, nie można sobie tutaj powiedzieć na tym, że tu się nie ma zagrożeń i one po prostu są płynące z tego, że coś wtargnęło w naszą przestrzeń powietrzną i nie zostało zneutralizowane. No i tutaj dochodzimy do następnego etapu, tak zwane ROE. Zostało w naszej armii sprowadzone do najniższego poziomu, czyli decyduje ta osoba poprzez potwierdzenie odpowiednich szczebli, która jest w kokpicie ewentualnego statku powietrznego, który zostałby skierowany na przechwytywanie tego. Natomiast mamy do czynienia jeszcze z jednym obszarem. Te tereny wzdłuż granicy są dość mocno zaludnione, przynajmniej w tych obszarach, w których my jesteśmy, które były na naruszenie granicy. No i trzeba domniemywać, że szczątki takiego statku powietrznego z ściągniętego takiego drona na pewno gdzieś by spadły. Powodując to, że mogłyby doprowadzić do jakichś innych uszkodzeń. No i to jest kwestia decyzji, tak naprawdę. Czy ściągamy, czy pozwalamy wlecieć i kontrolować i wylecieć, czy ten dron po prostu wpada i gdzieś po prostu przypadkowo się rozbija. Ja uczepię się jeszcze tego wątku, który pan przed chwilą poruszył odnośnie celów rosyjskich działań, bo z jednej strony prawdopodobnie chodzi właśnie o testowanie polskich zdolności, czy też polskiej odpowiedzi, ale czy możemy tutaj szukać też innych celów po stronie rosyjskiej? Czy należy zakładać scenariusz, w którym te drony byłyby wyposażone w jakieś aparaty nagrywające polskie terytorium celem badania sytuacji przygranicznej, czy na ten moment jeszcze to nie ma miejsca? Przede wszystkim kwestia nagrywania to już jest w tej chwili kwestia drugorzędna, dlatego że obecnie wszystkie drony Federacji Rosyjskiej przekazują obraz w trybie real time, czyli na żywo i to w bardzo wysokiej rozdzielczości. Potrafią wykonywać bardzo precyzyjne rozpoznanie z dużych wysokości, ale i też potrafią wykonywać loty na niskich pułapach, posiadając mapy cyfrowe. Biorąc pod uwagę początek konfliktu, a miejsce, w którym znajdujemy się w tej chwili, Federacja Rosyjska dokonała ogromnego skoku technologicznego. I to trzeba sobie wprost powiedzieć. Posiadają zdolności, o których na dzień dzisiejszy nasza armia może tylko i wyłącznie pomarzyć. W związku z czym oni nie potrzebują wykonywać zdjęć i potem ich odzyskiwać statków powietrznych, bo te zdjęcia mają na żywo, live. Poruszył pan również ten wątek dotyczący reakcji polskich. No, mamy w przestrzeni medialnej w Polsce niejako niewielką, ale jednak panikę i dużo emocji odnośnie tego, jak polskie siły zbrojne, czy też polskie przywództwo wojskowe i polityczne powinno reagować na tego typu incydenty, tak to nazwijmy. Z jednej strony sugeruje się, że rosyjskie statki powietrzne, niezależnie od tego, jakiego typu bezzałogowce to są, powinny być zestrzeliwane po przekroczeniu polskiej granicy. Inni zwracają uwagę, to co pan podniósł, że konsekwencje ewentualnego zestrzelenia mogłyby być groźniejsze niż ewentualne pozwolenie temu obiektowi rozbicia się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Więc jak Polska może reagować, jakie ma zdolności do reagowania na tego typu sytuacje, kiedy rosyjskie bezzałogowce przekraczają granicę i czy każdorazowo jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie dany bezzałogowiec się rozbije, biorąc pod uwagę to, jak pan wspomniał wcześniej, że one mogą być jednak przez Rosjan zdalnie sterowane do właściwie samego końca. Armia polska na dzień dzisiejszy nie posiada zdolności do obrony przeciwko tego typu zagrożeniom, jakie mamy do czynienia. Wszystkie programy, które były do tej pory planowane od 2022 roku, zostały zatrzymane. Modernizację sławetnych systemów Sky Control, które armia zakupiła, nie postępuje, też zostało one zahamowane, mimo tego, że producent posiada doświadczenie, nazwijmy to wprost bojowe. Tak, na ostatniej konferencji prasowej to ujawnił. Osoby zajmujące się tematem wiedziały o tym, że producent posiada tego typu możliwości.
Natomiast armia nie prowadzi modernizacji, przynajmniej nie ma decyzji na dzień dzisiejszy. W związku z czym tak naprawdę poza tym, że tak jak to się odbywa do tej pory, społeczeństwo informuje, że coś wtargnęło, to my zdolności jako takowych nie posiadamy, poza parami dyżurującymi i rozwiązaniami sojuszniczymi, które też poza myśliwcami na dzień dzisiejszy nie dysponują środkami do zwalczania tego typu zagrożeń. No i to jest chyba największy problem, bo straciliśmy niepotrzebnie 2 lata, mimo tego, że nasi operatorzy stacji naziemnych robią bardzo dobrą robotę, no to trzeba sobie powiedzieć wprost, środki techniczne, które istnieją na rynku, są niedostępne dla Wojska Polskiego z uwagi na nieposiadanie ich w swoich zasobach. I to jest chyba największy problem na dzień dzisiejszy. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wykryć tych rosyjskich środków bojowych, gdy one zbliżają się do naszej granicy i już ją przekraczają? Mamy małe szanse, w zależności od pułapu, wysokości urzutowania terenu oraz rozmieszczenia systemów dozorowych. Mamy małe szanse, jeśli chodzi o wykrywanie tego typu dronów. Nawet jeżeli są one widoczne, to przeciwdziałanie im jest wysoce skomplikowane. To nie jest tylko i wyłącznie problem polski. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, budowa systemu, który pozwolił stronie ukraińskiej na monitorowanie, budowanie i przeciwdziałanie zajęło kilka lat w warunkach konfliktu, co powoduje, że myśmy niestety ten okres przespali. Nie wyciągnęliśmy tych wniosków. Budujemy system obrony przeciwlotniczej, który z założenia był bardzo nowoczesny, natomiast konflikt wymusił modernizację tego systemu, mimo tego, że myśmy go jeszcze nie zbudowali. I trzeba dokonać zmian w założeniach, bo pole walki i obrona przeciwlotnicza ewoluowała. I to jest naturalna rzecz, która wynika z konfliktu. No i to jest chyba największa bolączka naszego państwa i tego, co musimy zrobić. Budujemy system, jesteśmy w jakiejś tam fazie jego budowy, a już jest przestarzały, już jest niefunkcjonalny. To powoduje, że musimy dokonywać szybkiej modernizacji oraz weryfikacji założeń. I to właśnie jest też podstawą do tego, że mamy co mamy, czyli mamy dziurawe niebo. No to oczywiście związane jest z tym, że ten skok technologiczny w wyniku działań na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej tak bardzo wyprzedził nasze zdolności, jak rozumiem, tak? Że Rosjanie tak bardzo się rozwinęli pod względem posiadanych zdolności bojowych, zostawiając w tyle państwa europejskie, tu przede wszystkim patrzymy na Polskę, która nie dostosowywała się do tych rosyjskich nowych zdolności i do tego, co obserwujemy w ramach wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo tu możemy szerzej spojrzeć na to, że jednak wykorzystywanie bezzałogowców przez obie strony tego konfliktu ma jednak w chwili obecnej wydaje się podstawowe znaczenie dla obu walczących stron. To prawda. Generalnie skok technologiczny, jeśli chodzi o nowy rodzaj uzbrojenia, jakie są bezzałogowce. I to tutaj mówimy o załogowcach powietrznych, lądowych już oraz morskich. Jest ogromnym skokiem, który został wykonany w ostatnich 2 latach. To, co obserwujemy na froncie walki pomiędzy stroną ukraińską a Federacją Rosyjską, ja już kiedyś przytaczałem ten przykład dotyczący pociągu szybkich prędkości, gdzie jedna i druga strona po prostu wsiadły i zajechały, a wszyscy po kolei ją gonimy. No i to niestety jest faktem, że myśmy ich nie dogonili. Mało tego, w niektórych obszarach, szczególnie jeśli chodzi o obronę przeciwko bezzałogowcom, zaniechaliśmy modernizacji posiadanych systemów, uważając, że to nie jeszcze czas. Natomiast Federacja Rosyjska wypracowała nowe zdolności kosztem poniekąd spowolnienia rozwoju, odbudowywania zdolności, które już posiada, a utraciła lub nadwyrężyła je w fazie konfliktu. No i to spowodowało, że armia Federacji Rosyjskiej w zupełnie innym miejscu, przy czym w naturalny sposób następuje specjalizacja w ramach tych zdolności i to jest kolejny etap tego konfliktu, gdzie obie strony w ramach bezzałogowców wypracowują sobie zdolności wysoce specjalistyczne, które właśnie na przykład przez naruszanie naszej granicy
są też testem naszych możliwości przeciwdziałania i rozpoznania. Wrócę jeszcze do tego wątku, można powiedzieć, może betonu w polskich siłach zbrojnych, czy w polskim przywództwie politycznym i wojskowym odnośnie braku reakcji na te nowe zagrożenia, ten skok technologiczny ze strony państwa, w którym upatrujemy tego zagrożenia wobec nas, chodzi o Federację Rosyjską, ale z drugiej strony mamy przecież polskie firmy, w tym polską firmę APS, która przygotowuje, czy też wdraża właściwie rozwiązania odpowiednie do tego, aby wykrywać i być może w przyszłości przeciwdziałać tego typu zagrożeniom, gdzie te rozwiązania są skutecznie wdrażane na terytorium Ukrainy. No właściwie pytanie nasuwa się wprost, jak to w ogóle jest możliwe? No właśnie, no jak to jest możliwe? Bo to jest właśnie najlepsze pytanie, na które na dzień dzisiejszy odpowiedź jest bardzo prosta. Dokładnie w zeszłym roku zatrzymano proces modernizacji systemów Sky Control, które zostały dostarczone przez firmę APS na bazie założonego zamówienia, wytycznych, które zostały wydane w okresie składania zamówienia. Natomiast w momencie, kiedy miała być wykonana modernizacja, nie wykonano tego. Mogę też powiedzieć, że sam brałem udział w testach dokładnie 1,5 roku temu tego systemu, mając już doświadczenia z frontu ukraińskiego i z rynku ukraińskiego, gdzie wtedy już było wiadomo, że musi być pilna modernizacja tych systemów. Wnioski zostały przekazane, natomiast decyzją ówczesnych władz nie podjęto tej modernizacji i mamy to, co mamy, czyli sytuację, w której system jest niezdolny do przeciwdziałania nowoczesnym statkom powietrznym i zagrożeniom płynących z tego, że nasz potencjalny przeciwnik wypracował sobie nowe możliwości i cały czas ewoluuje. I jednocześnie cały czas wzmacnia swój potencjał produkcyjny, bo jak pan jeszcze wcześniej słusznie zauważył, Rosjanie właściwie w każdym kolejnym ataku zwiększają liczbowo liczbę użytych szachedów, czy też innych bezzałogowców w ramach kolejnych ataków. Kilka dni temu mieliśmy kolejny rekordowy atak z użyciem ponad 800 środków bojowych, głównie szachedów, czy też gerberów. Jednocześnie tu akurat dane ze strony ukraińskiego wywiadu wskazują na to, że prawdopodobnie do końca tego roku Rosjanie osiągną zdolności do atakowania w trakcie jednej nocy przy użyciu ponad 1000 bezzałogowców. Czy tu jest jakaś ściana przed Federacją Rosyjską według pana, posiadanych przez pana danych i czy rzeczywiście Rosjanie zwracają się ku temu, aby w większej mierze wykorzystywać właśnie te środki bojowe, które są relatywnie tanie w porównaniu do pocisków manewrujących, tudzież balistycznych, które są dużo rzadziej wykorzystywane przez Rosjan w trakcie tych nocnych uderzeń na Ukrainę? W dzień dzisiejszy tej ściany niestety nie widać. Wręcz przeciwnie, są zwiększone moce i zdolności produkcyjne. Wręcz przeciwnie, te zdolności są rozwijane, modyfikowane i adaptowane. Cały czas zespoły R&D pracują nad nowymi funkcjonalnościami. Cały czas te same płatowce otrzymują nowe funkcjonalności. W związku z czym jakby one są cały czas rozwijane, natomiast tarcza w postaci dronów przechwytujących jest cały czas zapóźniona i tutaj jest duża praca po stronie zespołu R&D przeciwko dronom tak zwanym przechwytującym, które muszą wykonywać prace domowe i cały czas rozwijać się pod kątem tego, co w szczątkach znalezionych na ziemi przyniosła kolejna noc. Tutaj niestety, ale każda noc przynosi nowe niespodzianki, bo w szczątkach znajdowane są różne rzeczy. Nawet dzisiaj w nocy znaleziono kolejne nowe elementy. Widać, że to są elementy, które są w ramach testów. Przy czym to jest taki sposób, w którym to, co my oglądamy na użyciu bojowym, jest cały czas elementem testu. I my musimy się jakby przede wszystkim przestawić w Polsce ze sposobem myślenia. Bo jedna i druga strona walczy prawie tą samą technologią. Natomiast te technologie są na tak zwanym 6. poziomie rozwoju. Coś, co u nas jest prototypem, tam jest skierowane do walki lub testów bojowych. U nas jest to poziom, którym jest wymagany z punktu widzenia ewentualnego otrzymania dotacji pod kątem rozwoju dalszej technologii do wprowadzenia go do poziomu 9. Czyli zdolności do produkcji i udostępnienia siłom zbrojnym.
I to jest chyba największy problem, który na dzień dzisiejszy nasza branża ma, bo my musimy udowodnić najpierw, że coś działa, a potem dostaniemy ewentualnie finansowanie. A tam jest koncepcja, która jest wdrażana do życia, sprawdzana bojowo. Jeżeli działa, idziemy krok dalej. Tak? Nie ma sytuacji, w której musimy udowodnić, że na 9. poziomie mamy dokumentację, biurokrację i tym podobne rzeczy. Oczywiście ta biurokracja jest, ale ona jest w zupełnie innym aspekcie. To są kraje, które prowadzą wojnę, w związku z czym ten rozwój technologiczny jest bardzo duży. I należy się spodziewać zwiększenia ilości ataków. Tak jak pan powiedział, do końca roku spodziewamy się 1000 dronów podczas jednego ataku. Plus do tego rakiety balistyczne, trzeba sobie też wprost powiedzieć. Oczywiście w dużo mniejszej ilości, natomiast tej ściany nie ma. Ona gdzieś zostanie pewnie za 1,5 roku osiągnięta, ale na dzień dzisiejszy możliwości produkcyjne są duże. Czy tu nie pokutuje cały czas to myślenie, które pojawiło się gdzieś około 2 lat temu, kiedy Rosjanie zaczęli na większą skalę stosować właśnie bezzałogowce. Zresztą obie strony zaczęły to robić, od małych dronów, później pojawiły się szachedy, większe drony, gdzie mówiło się o tym, że jest to wojna biednych, ze względu na to, że obie walczące strony nie mają nowoczesnych środków prowadzenia walki, no to muszą w jakiś sposób się adaptować, więc korzystają z tych relatywnie tanich rozwiązań, ale my jako armia państw zachodnich, członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie prowadzilibyśmy wojny w ten jakże odrażający sposób, tylko prowadzilibyśmy ją nowoczesnymi systemami przy użyciu nowoczesnych metod. Wobec tego nie musimy wdrażać tych rozwiązań, które nie przystają do wojny XXI wieku. Czy tego typu myślenie cały czas w polskich siłach zbrojnych, czy też ogólnie w Sojuszu Północnoatlantyckim nadal występuje? Powiem tak, jeśli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, to ono ewoluowało i poniekąd zostało zmienione, natomiast jeśli chodzi o polskie siły zbrojne, to niestety tak, to dalej pokutuje. Nie dostrzegamy w ogóle sytuacji, w której to Federacja Rosyjska wprowadziła do tak zwanych biednych dronów wysoce zaawansowaną sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, że używa to bojowo, że używa to na dużą skalę, że wprowadza nowe rozwiązania, które tak naprawdę my uważamy w naszej strefie kulturowej za wysoce sophisticated rozwiązania inżynierskie. W ogóle to nie zostało zauważone i to jest chyba największy problem. I cały czas pokutuje słowa szefa sztabu generalnego, który stwierdził, że są to po prostu rozwiązania komunijne i to chyba jest tak naprawdę kwintesencją podejścia do dronizacji. A z drugiej strony mamy zapewnienia ministra, który powiedział, że przecież cały czas rozwijamy przemysł, powstały wojska dronowe i że cały czas obserwujemy, wyciągamy wnioski. Tylko ja mam wrażenie, że te wnioski idą po prostu w bardzo złą stronę i to, co my próbujemy zaimplementować, jest tak naprawdę pokłosiem niezrozumienia całości powstania nowego rodzaju uzbrojenia, który zdominował w tej chwili pole walki. Dzisiaj dostałem informację, że strefa śmierci tak zwanej wojnie dronowej w rejonie między Słowiańskiem a Izjumem, gdzie do linii rozgraniczenia mamy ponad 25 km, tak naprawdę 30, to jest całkowicie ta droga kontrolowana przez drony i to drony, które transportowane są w rejon kontroli poprzez drony matki. I to nie są już pojedynczo odosobnione przypadki, tylko droga jest całkowicie pod kontrolą dronów FPV, wyrzucanych z dronów matek. Znowu z drugiej strony strona ukraińska prowadziła do boju roje dronów, oczywiście w wstępnej fazie. Natomiast Federacja Rosyjska znalazła też ku temu rozwiązanie i też zaczyna eksperymentować. To są rzeczy, które z punktu widzenia naszych sił zbrojnych są bardzo niebezpieczne, bo nasi żołnierze tak naprawdę, nawet jeżeli mówi się o dronizacji, to są kierowani do innych zadań, co uniemożliwia im zdobywanie doświadczeń, nabieranie umiejętności, wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu. Ta bańka pompowana przez ministerstwo jest dość taka coraz bardziej zaczyna pękać, no i w pewnym momencie niestety pęknie.
tak jak każda bańka pompowana, to co obnaży po prostu słabość systemu, tylko w tym przypadku może dojść do sytuacji, w której za to wszystko przyjdzie nam słono zapłacić. Czyli właściwie pod względem przygotowań przygotowujemy się do wojny, którą znaliśmy z roku 2022, a nie tej, którą obserwujemy te 3 lata później. Niby okres niezwykle krótki, ale jak bardzo te warunki na polu bitwy się zmieniły. Ale odnośnie tego, tej dronizacji, czy też tego, że zachodnie mocarstwa, zachodnie państwa byłyby w stanie odpierać tego typu uderzenia, często poddawany jest przykład Izraela, który w trakcie tej kilkudniowej wojny z Iranem był sukcesywnie atakowany przez Iran przy użyciu między innymi bezzałogowców, oczywiście obok tego również pocisków balistycznych, i o ile część z tych pocisków balistycznych rzeczywiście do Izraela dolatywała, to sugerowano, że być może jedynie pojedyncze szachedy doleciały do Izraela. Czy to jest przykład, który powinniśmy brać pod uwagę dla polskich realiów, czy absolutnie nie? Absolutnie nie. To jest błędne założenie i to założenie będzie zgubą dla nas, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania terenu, dystans oraz to, że po drodze jednak też te systemy bezzałogowe musiały pokonywać kilka krajów, które były zaangażowane w zwalczanie tych środków napadu powietrznego, bo bez tego po prostu obrona Izraela zostałaby przesaturowana, co i tak miało miejsce w momencie zmasowanych ataków i neutralizacji poprzez kraje sojusznicze, przez które teren musiały przelecieć te drony, bo przelatywały na przykład przez teren Jordanii, tak, czy też przez Morze Czerwone, gdzie one tam były zdejmowane poprzez marynarkę Stanów Zjednoczonych. To wszystko miało wpływ. Wyciąganie wniosków w ten sposób jest błędnym założeniem, a wręcz przeciwnie, prowadzi do tego, że całkowicie patrzymy na to w sposób wypaczony. Musimy sobie przyjąć, że istnieje wysoce prawdopodobne, że w czasie potencjalnego ataku na nasz kraj zostanie użyte ponad 1500 do 2000 bezzałogowców. Tak? I tutaj jakby w tej chwili mamy praktycznie coś, co brzmi jak science fiction, czyli 800 do 1000 dronów. Jeżeli mówimy o konflikcie za 2-3 lata, to należy założyć, że na naszych radarach pojawi się jedna biała plama, którą po prostu będą to punkty zlane w całość, że nadlatują po prostu bezzałogowce, które będą miały i będą chciały przesaturować naszą obronę przeciwlotniczą. Teraz już pokazuje, że pomimo wsparcia przez kraje sojusznicze strony ukraińskiej, przy takim zmasowanym ataku 700 dronów, czy 790 zostało zestrzelone, czy tam 780, ale reszta doleciała. Tak? Dzisiejszy atak na infrastrukturę krytyczną w okolicach Kijowa też jest tego dowodem, że obrona przeciwlotnicza, mimo dużego wsparcia pod strony sojuszniczej, ledwo zipie w Ukrainie. W takim razie, panie Tomaszu, nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Co robić? To zarówno w tym wymiarze pytania skierowanego do pana w odniesieniu do decydentów, ale również w tym wymiarze, co robić powinni mieszkańcy wschodniej Polski w obliczu ewentualnego nasilenia się rosyjskich działań. Zacznijmy od tej pierwszej części. Zakładając, że być może ta nasza rozmowa w ten czy inny sposób dotrze do jakiegoś z polskich obecnych, bądź też przyszłych decydentów, to o co chciałby pan, czy powinien pan zaapelować, innymi słowy, co powinna robić Polska w tym wymiarze najwyższych szczebli, aby reagować na tę zmieniającą się sytuację i dostosowywać polskie zdolności do tego, co już w chwili obecnej się dzieje, ale właściwie do tego, co będzie się działo za kilka lat? Niestety dużo do zrobienia, biorąc pod uwagę, że i tak jesteśmy zapóźnieni. Najlepszym świadectwem było obecne MSPO, które pokazało tylko i wyłącznie, obnażyło, w jakim stanie jest branża dronowa. Nie pokazano nic nowego, wręcz przeciwnie. Były to odgrzewane demonstratory technologii z zeszłego roku. Bardzo mało było nowości. Jeśli chodzi o kwestie bezzałogowców, tak naprawdę, i kwestii środków zwalczania tego typu zagrożeń, jakie są drony typu Geranium 2 i Gerber. I tutaj bez wsparcia ze strony państwa, ale
realnego wsparcia ze strony państwa w zakresie produkcji dronów i wprowadzenia ich do użytku na rynkach cywilnych. A tutaj mamy niestety sytuację z tego roku, że wprowadziliśmy nowe prawo lotnicze, które praktycznie blokuje branżę dronową w Polsce i ją zabija tak naprawdę przepisami oraz regulacjami, które z jednej strony są regulacjami, które są konieczne, żeby poruszać się w aspekcie prawa i regulacyjnym, natomiast ciężkimi do spełnienia, to nie mamy możliwości innej niż produkowanie i rozwinięcie swojej własnej branży na wzór ukraiński. To jest jakby największą naszą bolączką. Tu w tym przypadku strona ukraińska jest liderem, jeśli chodzi o to. Najlepszym dowodem tego jest to, że wzorce ze strony ukraińskiej czerpie także Federacja Rosyjska. Kopiując niejednokrotnie rozwiązania, adaptując ich do swoich zdolności, modyfikując przepisy prawa. Taki przykład z dnia dzisiejszego. Federacja Rosyjska ogłosiła swój raport ekspansji na rynki zagraniczne swojej branży dronowej. Oczywiście brzmi to jak science fiction i propaganda, natomiast mają pomysł, plan. My nie mamy tego pomysłu i planu na rozwój naszej branży dronowej. Oni przynajmniej widzą potencjał w tym, że chcą to zrobić. Zmienili regulacje, przepisy. W państwie totalitarnym, jakim można uznać Federację Rosyjską, istnieją strefy geograficzne, w których firmy dronowe mogą wykonywać testy oraz przygotowywać się do ewentualnych wdrożeń i prowadzić badania. My takich stref nie mamy. My musimy spełniać kosmiczne wymagania przepisów, ubezpieczeń, literalnie wykonywać badania zagrożeń, co jednokrotnie trwa miesiącami, a jednokrotnie kończy się fiaskiem z uwagi na opieszałości urzędnicze. To jest osobna sprawa. Urząd Lotnictwa Cywilnego całkowicie jest sparaliżowany pod tym kątem. Przepisy stworzyły osoby, które do niedawna nawet nie wiedziały, jak dron wygląda, a już tym bardziej nie potrafiły tym dronem latać. To jest osobna sprawa. A my mówimy o modernizacji sił zbrojnych, gdzie tak naprawdę branża nie jest w stanie dostarczyć rozwiązań, które byłyby skuteczne na współczesnym polu walki. Generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, powiedział, że bardzo dużo firm w jednym ze swoich wywiadów poszło zachęconych zdobyciem dużych pieniędzy na Ukrainie z branży dronowej. Tak samo jak szybko weszły, tak samo szybko się wycofały, gdyż pole walki obnażyło niedociągnięcia i słabości dostarczanych technologii. To jest przesłanie, które należy trzeba sobie wziąć i nad nim się po prostu skoncentrować, bo to jest stan rzeczy, który się dzieje. My jesteśmy bardzo, bardzo daleko z tyłu, mamy ogromną dziurę technologiczną, mamy zdolnych ludzi, my jesteśmy w stanie tą technologię wytwarzać, ale nie mamy czasu. Przeprasziliśmy czas, który był nam potrzebny na to, żeby wytworzyć technologię, żeby móc ją modyfikować i dostarczać na potrzeby naszych sił zbrojnych, nie mówiąc już o testach realnych na polu walki. Takich firm jak APS, które są na Ukrainie, które funkcjonują, ja osobiście znam jeszcze tylko 4 na całą branżę dronową. I to jest wszystko. Czyli sytuacja jest zła, wręcz tragiczna. Miejmy rzeczywiście nadzieję, że tego typu apele trafią do osób, które powinny podejmować decyzje w naszym kraju odnośnie przynajmniej wyrażenia zgody i woli politycznej na zmiany w tym kierunku. Być może to się wydarzy, ale prawdopodobnie nie powinniśmy mieć tutaj żadnych złudzeń. Panie Tomaszu, serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, dziękuję panu za poświęcony czas. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia znowu. Oczywiście do zobaczenia. Państwu również dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i do usłyszenia już niedługo.